8 dni. Dokładnie tyle minęło, zanim CD Projekt, najdroższa firma polskiej giełdy, spadł ze szczytu wartego 464 zł za akcję prosto do kosza sklepu Sony. Jest ranek, 18 grudnia 2020 roku. Na stronach PlayStation Store w kilkudziesięciu krajach jednocześnie znika Cyberpunk 2077. Nieprzeceniony, nieukryty, usunięty. A obok komunikat, jakiego ta branża nie widziała nigdy. Każdy, kto kupił, dostanie zwrot pieniędzy. Bez pytań, bez paragonu, bez dyskusji. Tego dnia akcje CD Projektu nurkują w jednej chwili o 18,5%. Z rekordowych 464 zł, które kurs pokazywał jeszcze tydzień staje, niewiele ponad połowa. Wyparowują miliardy. I to nie z kasy anonimowej korporacji zza oceanu, tylko z portfeli zwykłych Polaków, którzy trzymali te akcje w funduszach, na kontach IKE, w rachunkach maklerskich zakładanych specjalnie na tę jedną spółkę. Najbardziej niepokojące w tej historii nie jest jednak to, jak szybko spadali, tylko to, co widać z dzisiejszej perspektywy. Bo ta gra sprzedała się właśnie w 40 milionach egzemplarzy i został z niej jeden z największych komercyjnych sukcesów dekady. A kurs? Kurs wciąż stoi w połowie tamtej góry. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba wrócić do początku i patrzeć nie na grę, tylko na portfel. 1994. Warszawa. Dwóch dwudziestolatków, Marcin Iwiński i Michał Kiciński, sprzedaje gry na płytach CD. Rynek jest dziki, pieniądze małe, konkurencja opiera się na jednej zasadzie – taniej. Oni wybierają inną, uczciwie i po polsku. Kiedy sprowadzają do Polski Baldur's Gate, nie wrzucają samej płyty w pudełko. Nagrywają polskich aktorów, dokładają mapy, drukują instrukcje, jak małe książki. Klient ma czuć, że dostał więcej niż zapłacił. Z tej filozofii rodzi się studio, a ze studia w 2007 roku pierwszy Wiedźmin. 8 lat później Wiedźmin III robi coś, czego nie dokonała wcześniej żadna polska rzecz kultury popularnej. Staje się światowym fenomenem. Nagrody, miliony sprzedanych kopii, a przede wszystkim reputacja. CD Projekt zaczyna uchodzić za ostatnią firmę w branży, która kocha graczy bardziej niż arkusze kalkulacyjne. Darmowe dodatki, żadnych mikropłatności. Słowo, które coś znaczy. I właśnie ta reputacja staje się paliwem dla największej obietnicy w historii polskiej giełdy. Cyberpunk 2077. Gra zapowiadana przez 8 lat, reklamowana z Keanu Reevesem, wyczekiwana jak żadna inna. Zatrzymajmy się na moment przy jednej liczbie. 8 milionów. Tyle osób zapłaciło za Cyberpunka, zanim ktokolwiek z nich go uruchomił. 8 milionów aktów czystej wiary. Giełda wierzyła jeszcze mocniej. Latem 2020 roku kurs bije rekord 460 zł i 80 groszy, a na 3 dni przed premierą, 7 grudnia, poprzeczka idzie jeszcze wyżej 464 zł. Pomyśl, co to znaczy? Firma, która przez ćwierć wieku wydała kilka dużych gier, jest wyceniana jak zachodni gigant z dziesiątkami tytułów w katalogu. Różnicę pokrywa jedna pozycja, której nie znajdziesz w żadnym bilansie – wiara. CD Projekt jest wyceniany nie za to, co sprzedaje, za to, co obiecuje. W takiej wycenie nie ma marginesu na żaden błąd. Jest tylko cienka linia między legendą a przeceną. Jest tylko jeden problem. Gra ma wyjść także na starych konsolach, na sprzęcie sprzed 7 lat i nikt spoza firmy nie widział, jak na nich działa. Recenzenci dostali wyłącznie wersje na mocne pecety. Dziś wiemy dlaczego. Czwartek, 10 grudnia 2020 roku. Premiera. Na dobrych komputerach Cyberpunk potrafi zachwycić. Night City wygląda jak nic wcześniej. Ale miliony ludzi wkładają płytę do PlayStation 4 albo starego Xboxa i widzą coś innego. Postacie bez twarzy. Samochody zapadające się pod asfalt. Grę, która gaśnie co kilkanaście minut. W oczach graczy wersja konsolowa jest po prostu niegrywalna. Internet nie pisze recenzji. Internet robi memy. Przez weekend najbardziej wyczekiwana gra dekady zmienia się w największy żart internetu, a 8 milionów aktów wiary w 8 milionów pretensji. I tu zaczyna się mechanika, którą warto zrozumieć, bo powtarza się przy każdej pękającej euforii. Przez weekend giełda jest zamknięta. Strach nie ma gdzie ujść, więc rośnie. Fundusze przeliczają pozycje, forum maklerskie płonie,
a zlecenia sprzedaży ustawiają się w kolejce jak przed sklepem w stanie wojennym. W poniedziałek rano ta kolejka rusza. Kurs łamie się poniżej 240 zł. W tydzień po rekordzie wszechczasów prawie połowa wartości firmy przestaje istnieć. Firma przeprasza, obiecuje łatki, publikuje harmonogramy napraw, proponuje zwroty. I tu popełnia błąd, który kosztuje najwięcej. Zwroty obiecuje w imieniu sklepów, z którymi nikt tego nie uzgodnił. Zrozum pozycję Sony. PlayStation Store to ich salon, ich kasa i ich obietnica jakości składana klientom. A teraz miliony rozczarowanych graczy machają im przed nosem cudzą deklaracją zwrotu, której sklep nigdy nie autoryzował. Dla Sony to przekroczenie granicy. Ich sklep, ich klienci, ich zasady. 18 grudnia spada gilotyna. Sony usuwa Cyberpunka ze sklepu. Rzecz bez precedensu. Żadna wielka produkcja nigdy wcześniej nie została zdjęta z cyfrowej półki w tydzień po premierze. Do tego pełne zwroty dla każdego chętnego. Rynek rozumie to natychmiast. To nie jest kara za bugi, to publiczne odebranie zaufania. Kurs leci tego dnia o 18,5%, a to dopiero początek rachunku. Do drzwi pukają amerykańskie kancelarie. Pozwy zbiorowe inwestorów, którzy zarzucają spółce, że przed premierą zatajała prawdziwy stan wersji konsolowych. W biurze na warszawskim Żoliborzu zostaje pytanie, od którego zależy wszystko. Co teraz? Branżowy podręcznik zna odpowiedź. Uciekać. Wydać 2 łatki. Przenieść zespół do nowego projektu. Pozwolić grze umrzeć. Tak kończyła większość zepsutych premier w historii. Naprawianie? Naprawianie to topienie kolejnych milionów w produkt, który świat już wyśmiał. Bez żadnej gwarancji, że ktokolwiek zauważy. CD Projekt wybiera drugą drogę i przez długi czas wygląda ona dokładnie tak, jak ostrzegał podręcznik. Jak wyrzucanie pieniędzy do studni. Pół roku. Tyle Cyberpunk spędza poza sklepem Sony, zanim w czerwcu 2021 roku wraca do oferty. Wraca po cichu, bez fanfar, jak skazany wypuszczony warunkowo. Łatka goni łatkę, a rynek wzrusza ramionami. Kurs leży. W Ameryce spółka domyka ugodę z inwestorami, którzy zarzucali jej zatajanie stanu wersji konsolowych. $1 850 000. Symboliczna kwota jak na skalę dramatu, ale sam pozew zostaje w aktach jako pamiątka. Euforia ma swoją cenę. I teraz najtrudniejsza część tej historii. Nie krach. Krach trwa tydzień. Cisza. Przez prawie 2 lata zespół naprawia grę, z której świat już się wyśmiał i o której zdążył zapomnieć. Każda poprawka trafia w próżnię. Gra działa coraz lepiej, tylko że nikt już nie patrzy. W biznesie to najdroższy rodzaj pracy. Taka, której rynek nie wycenia wcale. Większość zarządów przerywają po kwartale, bo kwartał to horyzont, za który płacą premię. Tutaj ktoś uparł się na dłużej. I wtedy ratunek przychodzi z miejsca, którego nie było w żadnym arkuszu. We wrześniu 2022 roku na Netflixie debiutuje Edge Runners, anime osadzone w Night City. Serial staje się hitem i robi coś, czego nie zrobiła żadna łatka. Przypomina milionom ludzi, dlaczego w ogóle chcieli tam wrócić. Gracze odpalają Cyberpunka ponownie i odkrywają, że to już zupełnie inna gra. Na tę falę CD Projekt rzuca wszystko, co przygotowywał. Wielką aktualizację 2.0 i dodatek Phantom Liberty z Idrisem Elbą na plakacie. Wrzesień 2023 roku przechodzi do historii branży jako moment pełnej rehabilitacji. Recenzje, których firma nie widziała od 3 lat. Sprzedaż, która zamiast gasnąć, przyspiesza. 35 milionów kopii w listopadzie 2025. A 3 lipca 2026, kilka dni temu, komunikat. 40 milionów sprzedanych egzemplarzy. Gra, którą Sony wyrzuciło ze sklepu, stoi dziś w pierwszej 20 najlepiej sprzedających się tytułów w historii tego przemysłu. Comeback nie wziął się z przeprosin, konferencji ani obietnic. Wziął się z 6 lat naprawiania produktu na oczach świata, który dawno przestał kibicować. To jest ta piękna połowa historii, ale obiecaliśmy patrzeć na portfel. Kurs CD Projektu w dniu ogłoszenia 40 milionów. 232 zł i 20 groszy. Dokładnie połowa szczytu z grudnia 2020. Kto wtedy na fali euforii kupił akcję za 464 zł, ten po 5,5 roku, po całym tym heroicznym comebacku, wciąż jest pod wodą. Firma odzyskała graczy, odzyskała reputację, odzyskała sprzedaż. Cena akcji nie wróciła nigdy. I w tym jest lekcja zimniejsza niż grudzień 2020. Rynek wybacza produktom.
Portfelom nie wybacza nigdy. Za obietnicę zapłacisz natychmiast. Na odrobienie strat możesz czekać dekadę. A teraz spójrz, co leży na stole. Wiedźmin IV. Budżet 1 400 000 000 złotych. Premiera zapowiadana na koniec 2027 roku. Gry nie widział nikt. I gdzieś na tej samej giełdzie, na tych samych rachunkach, znów tyka to samo pytanie, które tykało w grudniu 2020. Nie czy gra będzie dobra, tylko ile jesteś gotów zapłacić za rzecz, która jeszcze nie istnieje. Bo CD Projekt udowodnił, że potrafi naprawić grę. Ale nikt, nigdzie, nigdy nie naprawił kursu kupionego na szczycie euforii.